Piotrze, Piotrze, dzwoń po policję. Co się stało? Kościół okradziony. Jak to? Ukradli obraz Matki Bożej pod krzyżem. Jak to ukradli? No nie wiem, dzwoń, proszę cię. Angelika chce się rozwieść z mężem siedzącym w więzieniu. Szuka prawnika, bo poprzedni został zastraszony i zrezygnował. Odwiedza mecenasa Drozda, którego polecił jej Mariusz. Ja dostałam pana namiar od Mariusza Ryniewicza. Pracujemy razem. Witam. Proszę. Czy mogę pani pomóc? Od razu mówię, że moja sprawa jest trudna. Wszystkie takie są. Pana poprzednik zrezygnował. Przyszłam do pana, bo podobno pan się nie boi. Nie wiem, o czym pani mówi. O pana poprzedniku. Został pobity, poprzebijali mu opony w aucie. Kto? Nie wiem, pewnie kumple mojego męża. A czym się pani im tak naraziła? Tym, że chce się rozwieść. No to ja raczej pani nie pomogę. Nie zajmuję się sprawami rozwodowymi, to nie moja działka. Czyli, że co? Że nie umie pan? Zajmuję się sprawami gospodarczymi. No to chyba łatwiej jest rozwiązać małżeństwo niż jakąś tam sprawę gospodarczą. Sprawy rozwodowe są bardzo specyficzne. Od tego są specjaliści. Tak, tylko że oni boją się wziąć moją sprawę. Mariusz powiedział, że pan na pewno mi pomoże. Nie wiem, o czym pani mówi. Byłam zawiedziona, bo Mariusz mówił, że facet nie pęka, a on od razu się spietrał i jeszcze wciskał mi kit, że niby się nie zna. Mógł powiedzieć, że mu się nie opłaca, a nie mydlić mi oczy. W czasie, gdy Angelika rozmawiała z prawnikiem, Mariusz otworzył lombard. Pierwszym klientem był dość dawno niewidziany pan Ziutek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Ziutku. Długo pana nie było. Urodziny byłem. Od żony musiałem troszkę odpocząć. I znowu chce pan jej się narazić? Ja? Skądże? Teraz ona mnie będzie chwalić. Na pewno pana pochwali, jak pan jej garnki zastawi. Później będzie chwalić. Ale teraz chciałbym to wymienić na narzędzie. Ale jak pan to sobie wyobraża? No normalnie, no. Zostawiam to w zastaw, a pan mnie daje wiertarkę, jakieś inne narzędzia. Panie Ziutku, ale my nie wypożyczamy sprzętu. No dobra, no to kupię. Tylko musi pan mnie dać dobrą cenę. Nie wiedziałem, co o tym myśleć. Ale Ziutek był bardzo zdeterminowany, nawet nie chciał słyszeć o tych 20 złotych. Dlatego postanowiłem dobić z nim normalnego targu. Tylko, panie Mariuszu, ani słowa mojej żonie. To będzie normalnie dla niej niespodzianka. Nie wiem, panie Ziutku, boję się tych pana niespodzianek. Panie Mariuszu, my jako mężczyźni musimy trzymać sztamę. No nie tak? Tak. No. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pani służyć? Obraz taki mam. Przyjmujecie obrazy, tak? Tak, co to za obraz? A, Maria pod krzyżem. To z kościoła? Nie, ze strychu od domu rodziców. Leżał tam chyba z 50 lat. To chwileczkę, muszę zadzwonić do pracownika, który wycenia takie rzeczy, dobrze? Tak. No cześć, młody. No, słuchaj, musisz wpaść na chwilę. No, obraz mamy. No, stary, no, sakralny. No nie wiem, ty się na tym znasz.
Ja wiem, że masz dzisiaj wolne, ale przyjedziesz na sekundę, rzucisz okiem i wracasz do domu. No, to przyjeżdżaj, bo klientka czeka. No, pracownik już jedzie do nas. Lolek nie był zachwycony, ale obiecałem mu premię, więc przyjechał. Wycenił obraz na jakieś 20 000 złotych. Nie miał dużej wartości artystycznej, ale był z XVIII wieku. No dobrze, mogę pani za niego dać co najwyżej 7 000. Ale czemu tak mało? Przecież kolega powiedział, że jest warty 20, a ja potrzebuję 10. Naprawdę, 7 to jest wszystko, co mogę dać. 9. 7. 8? Skąd go pani ma? No mówiłam, ze strychu. Od wojny tam był. Tyle lat leżał? Ojciec go uratował z jakiegoś zbombardowanego kościoła, wziął ze sobą. No a że do jadalnego jakoś tak na ścianę nie pasował, to leżał sobie. Czy to łup wojenny? A tam zaraz łup. Pamiątka rodzinna. No to co, 8 000? 7 to wszystko, co mogę dać. To jest obraz sakralny. Jak go pani nie wykupi, to będziemy mieć kłopot ze sprzedażą. Ale ja potrzebuję pożyczki na remont dachu w domu rodziców. Pożyczyć łatwo, trudniej oddać. Jak tylko ubezpieczenie zwróci pieniądze, to wykupię. Mama ma prawie 90 lat. No przecież nie może mieszkać w ruinie. Do mnie się nie chce przeprowadzić na stare lata. No co ja mam zrobić? Ja panią bardzo dobrze rozumiem, ale 7 000 to jest wszystko, co mogę zaproponować. Ależ pan nieugięty. Nie mogłem dać więcej tej kobiecie. Obrazy sakralne to mało chodliwy towar. Jak nie wykupi zastawu, możemy mieć kłopot ze sprzedażą. Wezwany do kościoła policjant dochodzeniówki oglądał puste miejsce po obrazie. Sprawa z pozoru wyglądała na prostą. 300 lat tu wisiała, rozumie pan? Jak można ukraść poświęcony obraz? A kto odkrył zniknięcie? Ja. Jak zwykle rano szedłem otworzyć drzwi na poranną mszę. Nawet się zdziwiłem, bo drzwi były otwarte. Wchodzę, patrzę, a tu nie ma świętego obrazu. No nie ma śladów włamania, więc ktoś musiał mieć klucze. Ja i organista. A kto wczoraj zamykał kościół? Ja. Ja. Ale daję sobie uciąć głowę, że zamknąłem wszystko bardzo dokładnie. A ktoś mógł dorobić klucze? Nie wiem. Rzeczywiście, jakiś czas temu zgubiłem klucze na 2 dni, ale zaraz potem znalazłem w teczce z nutami. Dobrze, a ktoś ma dostęp do pańskiego kompletu? Moja żona. Nie, ale ona jeździ na wózku. I to raczej by było niemożliwe, żeby ukradła obraz. Zresztą na co by jej był? No dobrze, a podczas mszy? Na przykład na chórze kręcą się tutaj ludzie, prawda? Co, oczywiście. No i pan, rozumiem, nosi klucze przy sobie, tak? Nie. Nie, noszę w takiej mojej saszetce. Czyli można wyciągnąć. Pan sobie gra, ludzie się modlą, śpiewają, a złodziej kradnie. Macie tu kamery? No nie, na monitoring nas nie stać. Szkoda. Dobrze, będziemy musieli przeszukać kościół, plebanię i oczywiście pana mieszkanie. No, chyba nas pan nie podejrzewa. Muszę sprawdzić wszystkie możliwości. Po wizycie u mecenasa Angelika przyszła do pracy w podłym nastroju, co nie uszło uwadze Mariusza. Cześć. Cześć. Co się dzieje? Nic. Przecież widzę. Byłam u tego twojego mecenasa i też mnie olał. Jak to? Powiedział, że nie zajmuje się sprawami rozwodowymi. Co on odpieprza? Nie wiem, pewnie przestraszył się kolesi mojego męża. Nie wątpię, on nie jest z tych strachliwych. No to widocznie się pomyliłeś. Trochę go znam. Powiedział, że zajmuje się tylko sprawami gospodarczymi. Przepraszam. Nie wiedziałem, że odmówi. Nie wiem, chyba. Sama będę musiała napisać ten pozew. Nie, spokojnie, coś wymyślimy. Co? Nie wiem, ale nie zostawię cię z tym samej. O, dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedł pan coś u nas zastawić? A kiedykolwiek przyszedłem? Nie, no ale zawsze jest ten pierwszy raz. Nie dzisiaj. Szukam tryfnego towaru. Został skradziony wczoraj wieczorem. Wizyta tego gliny zawsze oznaczała kłopoty. Kiedy powiedział, że szuka obrazu sakralnego, od razu wiedziałem, że chodzi o ten obraz, który wziąłem tego ranka.
Ja tyle co do pracy przyszłam. Nikt nie próbował go u was zostawić? Nie widziałem. Pierwszy raz to widzę. Dobra, gdyby ktoś się pojawił z takim obrazem... Jasne, tak, odezwiemy się. Nie są żarty, więc radzę współpracować. Jasne, oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jasna cholera. Co? Mamy go. Jak to? No, wziąłem go dziś rano za 7 000. Kurde. Trzeba to teraz będzie jakoś odkręcić. Dobra, poczekaj tutaj. A ja jadę do tej kobiety. Mam adres w umowie. Postanowiłem działać. Nie chciałem, żebyśmy byli zamieszani w kradzież obrazu do tego poświęconego. Poza tym trzeba było zminimalizować straty Lombardu. Kazimierz takich rzeczy nie odpuszcza. A po przerwie Kazimierz obawia się kolejnych zarzutów o paserstwo. Maryja pod krzyżem? Przecież to od razu widać, że to jest przekręt. Nieprawda, mieliśmy już takie obrazy. Ale nie zabytkowe. Mariusz prowadzi śledztwo w sprawie kradzionego obrazu. Szukam Kaliny Klukowskiej, pana sąsiadki. Kalina pożyczyła mi kiedyś pieniądze i chciałbym oddać jej ten dług. To chyba się panu upiekło. Jak to? Kalina wyjechała. 2 godziny temu spakowała walizki, wzięła córkę i mówiła, że jedzie za granicę. Żona Ziutka jest oburzona na pracowników Lombardu. Bierzecie od Ziutka moje garki, a sprzedajecie mu jakieś stare narzędzia? Pani Grażyno, to nie są stare narzędzia, tylko po prostu używane. No to zabierajcie sobie ten złom i oddajcie moje garki. Sypki grozi Angelice. Ktoś mi zrobił kipisz w mieszkaniu i oprócz elektroniki robnęli mi również dokumenty, między innymi twoje papiery rozwodowe. Jeśli masz protektora, to ja się o tym dowiem i Jacek w więzieniu też się o tym dowie. Rozumiesz? Przed przerwą z kościoła zostaje skradziony obraz. Mecenas Drozd odmawia Angelice prowadzenia jej sprawy rozwodowej. Ziutek przynosi garnki kuchenne swojej żony, a w zamian wykupuje zestaw narzędzi budowlanych. Kobieta zastawia znaleziony na strychu sakralny obraz. Policjant Darek zajmuje się sprawą skradzionego obrazu. Mariusz pojechał pod adres z umowy zastawu, jednak nie zastał nikogo w domu. Postanowił popytać sąsiadów. Dzień dobry. Szukam Kaliny Klukowskiej, pana sąsiadki. Nie wie pan, co się z nią dzieje, bo nie ma jej w domu. A pan to niby kto? Znajomy. Nigdy pana tutaj wcześniej nie widziałem. Ja pana też nie widziałem, a byłem tu już parę razy. To niech pan przyjedzie jeszcze raz. Ja żadnych informacji nie udzielę. Ja wiem, tylko widzi pan, to jest honorowa sprawa. Kalina pożyczyła mi kiedyś pieniądze. To nie była duża suma, ale bardzo mi wtedy pomogła. Chciałbym oddać jej ten dług. To chyba się panu upiekło. Jak to? Kalina wyjechała. Niemożliwe. Kiedy? Dzisiaj. 2 godziny temu spakowała walizki, wzięła córkę i mówiła, że jedzie za granicę. W ogóle nie wiedziałem. A nie wie pan na jak długo? Nie potrafię powiedzieć, ale niech pan spyta tej sąsiadki piętro wyżej, ona bardziej ją zna. Dobrze, dziękuję. Ten wjazd oznaczał, że babka miała to już zaplanowane. Wiedziała, że jej tu już nie będzie. To było jak spalenie mostów. Czyli wiedziała, że nie będzie tu wracać. Tymczasem Angelika powiadomiła o kłopotach właściciela Lombardu, który obawiał się kolejnych kłopotów z policją, ale nie chciał też, żeby Lombard był stratny. I po co w ogóle go braliście? Przebitka wydawała się korzystna. Młody wycenił obraz na 20 000, a Mariusz dał za niego 7. No a co potem chcieliście z nim zrobić? Maryja pod krzyżem? Przecież to od razu widać, że to jest przekręt. No nieprawda, mieliśmy już takie obrazy. Ale nie zabytkowe. Baba go nie wykupi. Pozbyła się kradzionego towaru, a my znowu będziemy mieli zarzuty o paserstwo. Policja na razie nie wie, że go mamy. Tak?
No to chociaż tyle dobrego. Może da się to odkręcić. Mariusz już nad tym pracuje. No i dobrze. Chowamy. Byłem wściekły na Mariusza. Nie powinien brać tego obrazu, bo sprawa była podejrzana na pierwszy rzut oka. Postanowiłem, że wszystkie straty potrącę im z pensji. Dzień dobry. Dzień dobry, pan też szuka Kaliny? Ja? A o co chodzi? Jest pan z jej rodziny albo może znajomym? Bo na listonosza pan nie wygląda. Znam Kalinę. Kolegujemy się trochę. My też się kolegujemy. Szukam jej, podobno gdzieś wyjechała. Wyjechała? Jak to? Za granicę. Nie wiedział pan? Nie, w sumie to mało się znamy. No nie wierzyłem temu gościowi. Facet ewidentnie nie umiał kłamać. Ale nie mogłem mu odpuścić. Był jedynym punktem zaczepienia, który mógł mnie doprowadzić do trefnej klientki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ziutek był? O, dzień dobry, pani Grażyno. Dzień dobry. A gary moje są? Te gary? A no te! Noż to zaraza jedna dzisiaj obiadu nie dostanie. Dobrze, proszę. No nie, pani Grażynko, dzisiaj się tak nie uda. Mamy normalną umowę lombardową na 200 zł. Co? Tak. Pokaż, Angela. $200 zł daliście Ziutkowi? Wie pani, niech pani porozmawia o tym z Mariuszem. Nie wiem, dlaczego on to zrobił. Jak wróci, to pani wyjaśni. Już ja to wyjaśnię w domu z Ziutkiem. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Aż ja mam się z tymi ludźmi. No. Sytuacja rzeczywiście była nietypowa. Żeby dać Ziutkowi 200 zł, Mariusz musiał mieć ważny powód. Mariusz postanowił śledzić mężczyznę spotkanego pod drzwiami oszustki. Jego tropem dotarł do obrabowanego kościoła. No szefie, chyba jestem na tropie złodzieja. No, namierzyłem tego gościa pod drzwiami tej kobiety. I on teraz przyszedł do kościoła. Tak, zaraz go przycisnę. Miałem nosa do tego faceta. Czułem, że nie był czysty. Po nitce do kłębka. Byłem coraz bliżej wyjaśnienia tej sprawy. Ukradł pan ten obraz? Co pan tu robi? Ukradł pan ten obraz. Razem z tą kobietą. Oszalał pan? W ogóle nie wiem, o czym pan mówi. Co to za zazas? Tak łatwo mi się pan nie wywinie. Proszę mi zostawić. Kim pan właściwie jest? Pracownikiem Lombardu, w którym Kalina Klukowska zostawiła skradziony w tym kościele obraz. Nie mam z tym nic wspólnego. Kalina też, na pewno nie. Nie wierzę w to. To proszę pojechać ze mną do Lombardu, to panu pokażę obraz. Nie znam pana, nigdzie z panem nie jadę. Zaraz. To chce pan, żebym zadzwonił na policję? Gość był mocno wystraszony. Gdy wspomniałem o policji, poszedł ze mną bez mrugnięcia okiem. A to znaczy, że nie miał czystego sumienia. To ten? Rzeczywiście, to ten. Ale żeby Kalina? Nie chce mi się w to wierzyć. A kim jest dla pana Kalina Klukowska? Chyba nie muszę się panu z tego tłumaczyć, co? Jak nie nam, to może się pan tłumaczyć policji. Stara sprawa, sprzed lat. Pomógł pan jej w kradzieży? Ja? Skąd panu to przyszło do głowy? Okradać własny kościół? I co, myśli pan, że policja panu uwierzy? Bo my nie wierzymy. Dobrze. Znam Kalinę. Ostatnio prosiła mnie o sporą sumę pieniędzy, a ja nie miałem skąd wziąć.
Ale naprawdę, z kradzieżą nie mam nic wspólnego. Przysięgam. Proszę pana, ja to widzę tak. Wykupi pan ten obraz i zapomnimy o całej sprawie. Skąd ja wezmę takie pieniądze? 7 tysięcy? Proszę pana, to już nie nasza sprawa. Dobrze, panowie, posłuchajcie. Kalina chciała ode mnie tych pieniędzy dla naszej córki. Tak, mamy dziecko i to nieślubne. Ale musi to zostać między nami. Facet myślał, że jak nam wciśnie taką bajeczkę, to nas zmiękczy. Ale strata 7 tysięcy i sprawa karna to ciężki kaliber. Takich rzeczy się nie odpuszcza. Nie mogłem odejść od żony. Ona jest ciężko chora. To by ją zabiło. Razem z Kaliną postanowiliśmy, że to wszystko utrzymamy w tajemnicy. Nawet przed córką. Wie pan, niech pan nam oszczędzi tych zwierzeń. Takie historyjki to są dobre dla policji. Gdyby Kalina zrobiła nawet coś złego, zapewne tylko dlatego, że nie miała wyjścia. Nie wiem. Ona taka nie jest. Dobrze, jeśli chce pan ją chronić, to niech pan odda nam pieniądze, a my panu zwrócimy obraz. Skąd ja wezmę taką sumę? Ja jestem tylko organistą. Mam pół etatu w szkole. No to niech pan weźmie pożyczkę. Albo niech pan zastawi u nas coś cennego. I co ja wtedy powiem żonie? No chyba, że woli pan z tym wszystkim iść na policję. Nie, dobrze, błagam, panowie, tylko nie to. Proszę pana, odda pan 7 tysięcy, zaniesie pan obraz do kościoła i wszyscy będą szczęśliwi. A policja umorzy sprawę. Inaczej, wyjdzie na jaw, że pańska konkubina ukradła obraz, no i ona trafi do więzienia, a pańska córka pójdzie do domu dziecka. Dobrze. Jakoś to załatwię. Ma pan czas do jutra. Nie zamierzałem mieszać w to policji, bo sami bylibyśmy w plecy. Ale musieliśmy faceta postraszyć. Musieliśmy go przycisnąć i zmusić do działania. Dlaczego ode mnie nie odbierasz telefonów? Gdzie ty w ogóle jesteś? Jak mogłeś to zrobić? Przecież to jest świętokradztwo. Natychmiast się ze mną skontaktuj. Możesz jeszcze to wszystko naprawić. Tego dnia Mariusz wyszedł wcześniej z pracy, by odwiedzić mecenasa Drozda. Obaj znali się bardzo dobrze, ale z powodu wspólnej przeszłości unikali kontaktu. Mecenas nie był zadowolony z tej wizyty. Czego chcesz? Dlaczego sprawiłeś dziewczynę, którą ci podesłałem? Nie zajmuję się sprawami rozwodowymi. To nie moja działka. No co, to takie trudne? No sprawa jak sprawa. No chyba się nie przestraszyłeś tych kolesi. To dla ciebie takie ważne? Inaczej bym nie prosił. Jesteś mi coś winien, zapomniałeś? Pamiętam. Długo będziesz mi to wypominał? Pomożesz dziewczynie i zapominamy o sprawie. To chyba nie tak wiele. Nie lubię być do czegoś przymuszany. Ale ja proszę. Ładnie. Skoro nie zajmujesz się sprawami rozwodowymi, ja ci pomogę. Ciekawe jak. Moja w tym głowa. To co, umowa stoi? Liczyłem na to, że Drozd zmieni zdanie. Nie prosiłem go o wiele. To było nic w porównaniu z tym, co kiedyś dla niego zrobiłem. Tuż przed zamknięciem lombardu wróciła pani Grażyna, równie zła jak z niego wyszła. A dzień dobry, dzień dobry. No i co, wyjaśniła pani sprawę? Bierzecie od Ziutka moje garki, a sprzedajecie mu jakieś stare narzędzia? Pani Grażyno, to nie są stare narzędzia, tylko po prostu używane. No to zabierajcie sobie ten złom i oddajcie moje garki. Wie pani co, po starej znajomości mogę pani zwrócić pieniądze, proszę.
Ale po garnki musi przyjść Ziutek, bo na niego mamy umowę. No dobrze. Skaranie boskie z wami wszystkimi. Do widzenia! Do widzenia, do widzenia. No i wziąłem te narzędzia. Nie chciałem utrudniać kobiecinie życia. No ale umowa to umowa. Musiał ją rozwiązać Ziutek. Nie chciałem żadnych komplikacji, bo i tak mieliśmy ich od groma. Piotr był człowiekiem bardzo religijnym i kradzież poświęconego obrazu była dla niego wielkim problemem. Miał wyrzuty sumienia, że przyczynił się do tej kradzieży. Na żarliwej modlitwie zastała go żona. Kochanie, Tak? dlaczego nie wróciłeś do domu? Martwiłam się o ciebie. Modlę się jeszcze. Ale wszystko w porządku? Dlaczego pytasz? No nie wiem, no zawsze wracałeś do domu na kolację. Dzisiaj nie masz zajęć ze scholą. Zaniepokoiłam się troszkę. Wszystko dobrze? Chciałem się tylko trochę dłużej pomodlić. Kocham cię. Ja też cię kocham. Następnego dnia rano, tuż po otwarciu, do lombardu przybiegł spanikowany Ziutek. Wyglądał inaczej niż zwykle. Panie Mariuszu, czy to prawda, że moja żona przyniosła tutaj mój sprzęt? Panie Ziutku, ja nie wiem, mnie wczoraj po południu nie było. Ale przecież jest tutaj to wszystko. Jak mogliście to przyjąć w ogóle? Panie Ziutku, ale no to szef był wczoraj. Ale niech mi pan powie, jak mógł nie przyjąć. Ale ja muszę mieć te narzędzia. Robota czeka, no. Niech pan wykupi i już. Jak to wykupi? Znowu? Przecież raz już wykupiłem, no. No ale pańska żona sprzedała, bo szef dał cenę. To może, panie Mariuszu, mógłby pan w ogóle dać mnie w ogóle ten sprzęt na kredyt. Przysięgam, że zwrócę co do grosza. Panie Ziutku, kredyt umarł. Niech to diabli, no. Ale, panie Mariuszu, niech pan nie sprzedaje tego sprzętu. Ja zaraz wracam. Dobrze? Dobrze, panie Ziutku. Wyglądało na to, że Ziutek miał jakieś prace do wykonania i bardzo mu na nich zależało. To było zupełnie niepodobne do niego. A tu jesteś, a lombard pusty. Musimy wynieść ten obraz razem z umową, w razie jakby gliniarz miał nakaz. Nie mają podstaw, żeby nas rewidować. Nigdy nic nie wiadomo. Halo? A dzień dobry, panie mecenasie. Nie sądziłam, że pan sobie zapisał mój numer telefonu. Rozumiem. No to ja się cieszę. A to zaskoczył mnie pan. Jednak prowadzi pan sprawy rozwodowe? A, rozumiem. No to ja tym bardziej się cieszę. To kiedy możemy się spotkać? Mnie pasuje. Dobra. No to jeszcze raz dziękuję i do widzenia. Co, Drozd zmienił zdanie? Na to wygląda. Mówiłem ci, że jest w porządku. Podobno spadły mu jakieś sprawy i jednak znajdzie dla mnie czas. No i dobrze. No, tylko jak liczy na kasę, to się przeliczy. No skoro zadzwonił do ciebie, to na pewno się dogadacie. Skąd wiesz? Bo to jest bardzo w porządku prawnik. Skoro tak mówisz. W końcu to twój znajomy, nie? Nie chciałem, żeby Angelika domyśliła się, że naciskałem na Drozda. To, że się znamy, nie powinno wyjść na jaw. Trochę ryzykowałem, ale dla Angeliki było warto. Mimo problemów ze skradzionym obrazem, Piotr nie zaniedbywał swoich obowiązków i normalnie prowadził zajęcia kościelnej scholi. I trzymać ten dźwięk. Trzymać do końca. I wszystko będzie dobrze. Cześć, Aniu. To ty nie wyjechałaś? To pan wie? Tak, słyszałem, coś mama mi wspominała. I właśnie dlatego pomyślałem, że już nie przyjdziesz. Przyszłam się tylko pożegnać. A
Dokąd wyjeżdżacie? Bo chyba nie mówiła. Do Stanów. Dostałyśmy zieloną kartę. Jak to, jedziecie na stałe? Chyba tak, ale o to już pan musi zapytać mamę. Dobrze, dziewczyny, koniec próby oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mariuszu, tak jak się umawialiśmy, proszę bardzo. O, 200 złotych i poproszę moje narzędzia. Widzi pan, jak pan chce, umie pan zdobyć kasę. Ha, mus to mus, no. Też bym z tobą pojechała, a ja wolałabym zostać z wami. Nie wygłupiaj się. Będziemy tęsknić. Pisz czasem. Będę pisała, na pewno. No dobra, to pa. Czemu nie mówiłaś wcześniej, że wyjeżdżasz? Sama nie widziałam. Mama trzymała wszystko w tajemnicy, żeby nie zapeszyć. Smutno tu będzie bez ciebie. Przepraszam. Chyba się wzruszyłem. Bo wyjeżdżam? Po prostu. Bo cię bardzo lubię. Może da mi pan swojego maila. To do pana też napiszę. Wpisze mi się pan do notesu? Tak, oczywiście. Czyli twoja mama dostała zieloną kartę, tak? W Stanach. Tak. Jedziemy do Chicago. Muszę już iść. Do widzenia panu. Cześć. Cześć, Aniu. Piotr śledził swoją córkę, licząc, że trafi na ślad Kaliny. Okazało się, że obie mieszkają tymczasowo u znajomej. Gdzie ty byłaś? Na próbie scholi. Zwariowałaś, po co tam poszłaś? Nie krzycz na mnie! Poszłam cię pożegnać z koleżankami. Mówiłam ci, żebyś tam nie chodziła. To co, miałam wyjechać bez pożegnania? Przez telefon się mogłaś pożegnać. Siedzisz na nim godzinami. Ale o co ci w ogóle chodzi? Po prostu martwiłam się, co się z tobą dzieje. Jezu, weź nie przesadzaj, dobra? Ania, Co ty wyprawiasz? a ty co, śledzisz nas? Bo chcesz uciec. Bo okradłaś kościół. Bo chcesz zabrać moją córkę. Zamknij się, bo się dowie. Wiesz doskonale, że nie możesz jej zabrać bez mojego pozwolenia. Ciebie nie ma, rozumiesz? Pomagałem ci jak mogłem. Finansowo też. Przestań, całe życie jestem sama, bo się bałeś odpowiedzialności. Wiesz doskonale, że nie mogłem odejść od żony. Miałbym ją na sumieniu. Ty też! O czym wy mówicie? Córeczko, córeczko. Ania! Ania! Panie Mariuszu, jest sprawa. Muszę wymienić. A co, zepsuła się? Co się stało? Nie, skąd? Sprzęt jest w porządku. Tylko, że brakuje mi na końcówki. Aha, czyli chce pan zastawić, tak? Jak to zastawić? To mi nie wystarczy, no. Sztuka jest sztuka. Towar podobny, no nie? No tak. No, Chce pan wymienić, tak? tak. Towar za to- Jeżeli pan może... Ty złodzieju, ty! Ty złodzieju! Ty! Ale przestań, kobieto, to co ty? Przecież ja coś robię chyba, co? Co? Już ja ci ze łba wybiję te twoje kombinacje! Ty! Łajdaku jeden! Jakie kombinacje? No Po jakie prostu- kombinacje, no? Po prostu ja pracuję, A co ty mi kobieto. powiesz, no? Przestań, no! Pani Grażyna, Co ty? Pani Grażyna, bardzo panią proszę, bez awantury. To nie jest miejsce na awantury, dobrze? Proszę się uspokoić. Udało się wreszcie wyjaśnić sytuację. Ziutek rzeczywiście podłapał pracę. Jego żona w ogóle nie mogła w to uwierzyć. My zresztą też nie. Panie Boże, przebacz. Bo zgrzeszyłem. Bardzo zgrzeszyłem. Piotrze. Piotrze, co się stało? Zgrzeszyłem. Ciężko. I teraz wszystko się obraca przeciwko mnie i innym. Może chcesz się wyspowiadać? Tak. Tak, i to bardzo. To zapraszam. Na pewno ci ulży.
Piotr wyznał swoje grzechy. Teraz proboszcz wiedział, kto stoi za kradzieżą obrazu, ale nie mógł z tym pójść na policję, bo obowiązywała go tajemnica spowiedzi. Odejdę z parafii. Nie jestem godzien, by tu dalej posługiwać. Nie śpiesz się z takimi decyzjami. Wiele lat temu popełniłem błąd. A teraz już zawsze ktoś będzie cierpiał. Najlepiej ja sam. Jeżeli wydamy Kalinę, ucierpi tylko nasza córka. I co ja mam teraz zrobić? Jak? Spróbujemy naprawić, co się da. Piotr z proboszczem przyszli do Lombardu z propozycją rozwiązania sprawy. Właściciel Lombardu natychmiast przyjechał na wezwanie Mariusza. Bardzo chciał rozwiązać kłopotliwą dla Lombardu sytuację z obrazem. Że my oddamy wam obraz, tak? A wy co tydzień, w poniedziałek, po niedzieli, będziecie spłacać nam część długu, tak? To uczciwa propozycja. Aha, Mariusz, trzeba wyczyścić ramę, żeby nie było naszych odcisków palców. Wiesz, nie wiadomo, co może policji strzelić do głowy. A, jeszcze mogą zacząć, wiesz, coś węszyć. Nie? Jasne. To teraz ksiądz musi podpisać papier, że jest nawinien pieniądze. Jeśli to konieczne, ale to musi być tajemnica. Oczywiście, że tak. To ja wypiszę weksel, dobra? Bardzo panu dziękuję. Tak. Naprawdę. Tylko panowie, policji ani słowa. Oczywiście. Niech ksiądz tutaj podpisze, na dole. Dziękuję. No, panowie, myślę, że jesteśmy już dogadani. A obraz? Obrazem proszę się nie martwić. My to wszystko załatwimy. Dziękuję bardzo panom. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Nie ufam ludziom. Nieważne, czy to ksiądz, czy nie. Ale tym razem to było jedyne rozsądne rozwiązanie. Policja mogła coś wywęszyć. A tak, to umorzą śledztwo. A ja miałem już odzyskanego tysiaka w kieszeni. Piotr czuł ulgę, że sprawa kradzieży obrazu zmierzała do szczęśliwego końca. Po wieczornej mszy czekała na niego jeszcze jedna niespodzianka. Jesteś? Źle to wszystko poszło. Ale może i dobrze, że wreszcie się dowiedziałeś prawdy. Cała ta sytuacja naprawdę sprawiała mi wiele cierpienia. Co mnie to obchodzi? Słucham? Co mnie to obchodzi? Wiesz, ile ja się nacierpiałam, bo nie znałam swojego ojca przez tyle lat? A ty byłeś obok i kłamałeś. Kłamałeś, jakbym nie była dla ciebie ważna. Córeczko, to nie tak. I nie mów do mnie, córeczko. Chciałem ci powiedzieć, ale nie mogłem. Marzyłem o tym, że będziemy rodziną. Myślałem, że mnie zrozumiesz. Nie rozumiem cię i nie chcę rozumieć. Brzydzę się tobą i matką też. Brzydzę się wami. Tylko to ci chciałam powiedzieć. Aniu! Aniu! Kiedy podrzucałem obraz do kościoła, słyszałem rozmowę organisty z jego córką. Było mi żal tej dziewczyny. W sumie nie dziwiło mnie, że nie chce rozmawiać ze swoim ojcem. Po podrzuceniu obrazu do kościoła, Mariusz postanowił pomóc Angelice w jej prywatnych sprawach. Wziąłem tą sprawę rozwodową. I to ci się chwali. Więcej o nic mnie nie proś. Nie nadużywaj mojej cierpliwości. Pomagam ci. Podobno nie zajmujesz się sprawami rozwodowymi. Bo się nie zajmuję. No to masz. Pozew? Jej, już napisane. Skąd to masz? Nieważne. Nie napracujesz się. Zależy ci na tej dziewczynie, co? Nie wtrącaj się. Uważaj, w naszej sytuacji nie ma miejsca na miłość. Nie musisz mi o tym przypominać. Ta dziewczyna będzie dla ciebie kotwicą. Piluj siebie. Po co przyszłaś? Ania przestała ze mną rozmawiać. Nigdzie nie chce jechać.
Była u mnie, ze mną też nie rozmawia. Wszystko przez ciebie. Nie zrzucaj wszystkiego na mnie. Sama ukradłaś obraz, dlatego się wydało. Musiałam jakoś zdobyć pieniądze na bilety. Inaczej wszystko by przepadło. Mam tam pracę. Możemy zacząć nowe życie. Ty naprawdę niczego nie żałujesz? Nie żałuję, bo nie miałam wyjścia. Zrobiłam to dla naszej córki. A to cię nie obchodzi, że ja mam kłopoty. Piotr, proszę cię, porozmawiaj z nią. Przekonaj ją do tego wyjazdu. Błagam cię. Jak ty się z nią nie dogadujesz, to jak ja sobie poradzę? Porozmawiaj z nią. Trzeba było do mnie przyjść wcześniej i powiedzieć o swoich planach. Byłam na ciebie wściekła. Piotr, ten wyjazd to dla nas szansa. Lepszy start Ani w życiu. Tam w Stanach. Aniu, zaczekaj. Zaczekaj, proszę. Wysłuchaj mnie. Może jedyny raz w życiu. Daj mi spokój. Wybacz, mamie. Nam wybacz, że nie powiedzieliśmy ci prawdy, ale to ja nie chciałem, żebyś o mnie wiedziała. Mam chorą żonę. Na wózku. I prawda by ją zabiła. Nie chcę twoich tłumaczeń. Czekaj. Nie wiesz nawet, jak ja cierpiałem, patrząc, jak dorastasz. Jak nic ci nie mogę powiedzieć. Jak nie mogę cię przytulić, posadzić na kolanach. Jedź do tej Ameryki. Tam czeka was lepsza przyszłość. Lepsze życie. I wybacz mamie. Ona była zawsze silniejsza ode mnie. Sama cię wychowała. Zasłużyła na to. Jedź. Ty też zasłużyłaś. A ja będę zadowolony, jak czasem do mnie napiszesz. A jak nie, trudno. I zawsze będę cię kochał. Co, spotkałeś mocniejszego od siebie? No nie mów, że mnie żałujesz. Pewnie, że nie. Słuchaj, wynająłeś prawnika i złożył papiery rozwodowe, tak? To nie jest twoja sprawa. Tak się składa, że ktoś mi zrobił kipisz w mieszkaniu i oprócz elektroniki romnęli mi również dokumenty, między innymi twoje papiery rozwodowe. Moje papiery rozwodowe? Jeszcze tego brakowało, żeby ktoś obcy grzebał w moim życiu prywatnym. No po co to zabrałeś? Młoda, przyznaj się, że to zrobił jakiś twój ziomek. Ja nic nie wiem, odczep się ode mnie. Jeśli masz protektora, to ja się o tym dowiem i Jacek w więzieniu też się o tym dowie, rozumiesz? Zostaw mnie. Idiotko, on ci i tak nie da rozwodu. To nie jest twoja sprawa. A kłopoty i tak już masz. Piotr? Ty tutaj? Chciałam ci podziękować. Udało ci się przekonać Anię do wyjazdu. Nie mnie dziękuj, tylko temu na górze. Przepraszam cię za ten obraz. Głupio wyszło. To co? To już chyba wszystko, nie? Żegnaj. Za godzinę muszę być na lotnisku. Mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze zobaczymy. Chcę tylko, żebyś wiedział, że niczego nie żałuję. Piotr, kto to był? To? Mama jednej z moich chórzystek. Wyjeżdżają za granicę. Chciała podziękować za współpracę. Co? Jedziemy na spacer? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku mężczyzna przynosi do lombardu starą księgę. Ty, to jest pisane tym rokokiem, nie? Gotykiem. Prawdziwy unikat, żadna podróba. Lolek podejrzewa, że zastawiona księga jest kradziona. Czy na pewno pan go ma? Ponieważ w tym egzemplarzu, który ja mam w lombardzie, znalazłem list adresowany do pana. Adrian proponuje Radkowi podejrzany interes. Chcesz zarobić naprawdę dużą kasę? Powiedzmy, że tak. To zrobisz to, co ci powiem, a wszystkie twoje kłopoty się skończą.